Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serwisowym, radiowym, ale radio troszkę inne. Czyli mamy transceiver na pasma amatorskie 2,70 m, czyli VHF, UHF, wielomodowy, czyli wszystko w jednym. Mamy zarówno wstęgi, SSB, CW, FM, modulację, dwa tory odbiorcze, dwa tory nadawcze osobne, czyli osobne tory wejściowe, wyjściowe dla 2 metrów, pasma dla 70 cm. Lata 90., więc trochę lat już radio przeżyło, troszeczkę już ma za sobą. No i trafia do mnie na naprawę. Jakie ma objawy? W tym momencie radio się oczywiście włącza, ale ja Wam pokażę, jak wygląda to włączenie. Dałem sobie napięcie zasilające, włączamy radio, startuje, mamy częstotliwość i potem pojawia się nam mrugające kropki i kreski. Wszystko działa. Odbioru oczywiście nie ma, nawet jak odkręcę squelch. Jak tu odkręcić squelch? Chyba tu. Chociażby tu, o, również jest squelch. Coś tam szumi, ale to jest tylko szum taki wzmacniacza, natomiast nie ma żadnej szumu radiowego, więc nic nie przyjmuje. Nie ma częstotliwości. Można by powiedzieć, że procesor, jednak procesor na pewno nie siadł, ponieważ tutaj wszystkie funkcje są zachowane. Zobaczmy sobie, wszystko działa, wszystko się załącza. Można przeskakiwać, więc procesor jest sprawny. To nie jest wina procesora. Z doświadczenia, może niewielkiego, jakie mam w naprawach takich transceiverów, ale z doświadczenia mi się nasunęło taka myśl, że to może być coś z płytką PLL, z synchronizacją, z generatorami. Coś tutaj na mnie trybi, nie ma synchronizacji, dlatego te mrugające kreski i kropki. Coś podobnego miałem w Kenudzie TS440, w takim staruszku. Tam również, gdy generatory nie były synchronizowane, PLL nie działało, nie zazębiało się, to były podobne objawy. No więc co? Rozbierzmy sobie, bo nic więcej tu nie zdziałamy, więc rozbierzmy sobie i zobaczmy, co kryje w środku. No i co kryje nam środek? Tu akurat mamy główną płytę, tak zwany main unit. No i od czego bym zaczął? Od oględzin takich, ponieważ z racji wieku to może jakiś kondensator, może coś tu wylało, ale ja tu nic nie widzę, wszystko jest przynajmniej wizualnie ok. Więc od czego ja bym zaczął sprawdzanie takiego urządzenia? To znalazłem złącze, gdzie są generowane wszystkie napięcia zasilania. Z reguły takie radio, oprócz oczywiście 13,8 V dla końcówki mocy, potrzebuje jakieś 5 V, 9 V, jakieś napięcie ujemne do wzmacniaczy operacyjnych, może jakieś 3 V dla procesora. No nie wiem dokładnie, co tu jest generowane, więc najpierw otwórzmy sobie serwisówkę i zobaczmy, gdzie szukać napięć, gdzie je pomieszać. Otworzyłem sobie schemat płyty głównej, poszukałem po złączach i znalazłem takie złącze oznaczone J9 prawdopodobnie, i mamy tutaj minus 5 V, plus 9 V, 13,8 V, czyli zewnętrzna jedna jest 13,8, druga zewnętrzna minus 5. No sprawdźmy to zasilanie, ponieważ ono idzie do PLL. To właśnie tutaj PLL, to co wspominałem, to jest prawdopodobne, że może być tam usterka, więc warto przyjrzeć się tym napięciom. No i tu jest to nasze złącze J9 oznaczone. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było coś widać. Ok. Coś tam widać, napięcie. Więc spróbujmy. Pomierzmy. Jedno zewnętrzne, skrajne. Włączam transceiver. 13,4 V. Ok. Kolejny jest plus 9. Mamy. No i skrajne po drugiej stronie powinno być minus 5 V, natomiast mamy takie minus pół, minus 0,3, minus 0,7. Czyli tu jest problem.
Czyli skoro mamy problem z zasilaczem minus 5 V, to po schemacie sobie znalazłem, że tu jest generowane to napięcie minus 5 V, dostarczane jest ono na to złącze, a potem leci pod płytkę PLL. Więc żeby powiedzmy wykluczyć, no bo takie napięcie minus 5 V, które powinno być, ale jest bardzo zaniżone, może być z dwóch przyczyn. Albo nam zasilacz nie wyrabia, może wyłączę, albo zasilacz nam nie wyrabia, który generuje to napięcie, jest uszkodzony, albo gdzieś dalej jest jakieś zwarcie, coś dalej jest uszkodzone i zbiera nam linię minus 5 V do masy. Więc spróbujmy sobie wypiąć to złącze. Uruchommy teraz nasz transceiver i zmierzmy teraz napięcie na tym złączu. Może ja już zrobię tak, żebyście coś widzieli. Widać miernik? Może zrobię tak. Ja zmierzę bezpośrednio na tym złączu napięcie. Jeszcze masa. I na tym złączu mamy, zobaczcie, minus 5 V. Równiutko. Czyli zasilacz jest sprawny, natomiast problem jest gdzieś dalej. Gdzieś tam dalej jest zwarte. To zobaczmy w takim razie, jaka jest jeszcze rezystancja tej linii zasilania. Ja wyłączę sobie radio. Jaka jest rezystancja tej linii, gdzie dalej zasilamy? 5 ohmów. No to jest zwarcie. Zobaczcie, 5 ohmów. 5 ohmów do masy, więc ta linia dalej ma zwarcie, czyli coś jest w obwodzie PLL, więc szukamy dalej. No i mamy naszą płytę PLL. Tu wchodzi nam to nasze złącze przedłużane i tu wchodzi nam na niebieski przewód napięcie minus 5 V. I słuchajcie, jak się dobrze przyjrzeć, nie wiem, czy to widzicie, ale tu jest gangrena. Ten kondensator wylał, widać. O, teraz widać ładnie, że tu wylał nam ten kondensator i elektrolit zrobił tu małe spustoszenie. Drugi jest podjedzony, podtrawiony. Tutaj jakieś rezystory. Więc co teraz trzeba zrobić? Usuwam ten kondensator, który jest wylany. Oczyszczę drób, przelutuję i zobaczymy. Ponieważ ta linia minus 5 V wchodzi nam przez ten kondensator i leci dalej. Albo ten kondensator jest zwarty również, tak też może być. Albo coś tutaj jest z tym drukiem i uszkodzeniem od elektrolitu. Dlaczego tak wnioskuję? Ponieważ, zobaczcie, brakuje jeszcze jednej ręki, ale zobaczcie, ze schematu wynika, że to minus 5 V zasila nam te układy operacyjne, a zasilanie jest na czwartą nogę. I na czwartej nodze mamy do masy 105 ohmów. Więc tutaj nie mamy zwarcia, bo pamiętamy, że jeśli przełożymy bezpośrednio tutaj na złącze, to mamy 5 ohmów. A pomiędzy zasilaniem tych układów, tych wzmacniaczy operacyjnych w szeregu mamy 100 ohmowy opornik, czyli 100 ohmów opornika jest, 5 to jest rezystancja dodatkowa zwarcia do masy, więc tutaj nie mamy zwarcia, także wzmacniacze operacyjne są ok. Coś jest warte na drodze od wzmacniacza operacyjnego, jego zasilania do tej tutaj złącza, do złącza zasilania minus 5 V. Po drodze może być jeszcze oczywiście ten kondensator, który może być zwarty, jego też biorę pod uwagę, ale zobaczyłem sobie na schemacie i na podglądzie płyty głównej, że ta linia 5 V przebiega nam właśnie tutaj, gdzieś leci albo pod spodem, albo po wierzchu, chyba pod spodem tutaj tego zjedzonego obszaru, więc tak czy siak musimy to wytargać, ten kondensator i oczyścić drób, przelutować. Nie wiem, czy nie trzeba będzie też wyjąć jej do góry, ponieważ przez przelotki mogło się przesączyć elektrolit, dokonać tam zniszczenia od spodu. Także działa. No więc usunąłem kondensator 1, usunąłem kondensator 2, ponieważ też już zaczął wylewać. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest ten drugi, widać już korozję na jego wyprowadzeniach. I kolejny wylany, skorodowany. Oczyściłem te miejsca, widać, że już podtrawiło ścieżki.
czyli solder maska zeszła, ale oczyściłem dobrze rozpuszczalnikiem. No i zanim wlutuję kondensatory, zobaczmy, czy nie mamy teraz już zwarcia do masy. Czyli ja biorę sobie multimetr i lecimy na nasze złącze minus 5 V. No i mamy, słuchajcie, pół mega, czyli zwarcie zostało usunięte. Widać, że przeładowują się kondensatory. Super objaw. To co? Wlutowuję teraz dwa kondensatory 100 mikro. Jeśli nie mam, to użyję nawet 47 mikro. W to miejsce jeszcze raz przeczyszczę i test. Ok. Zmieniłem te dwa kondensatory. Oczyściłem drób na ile to możliwe. Porządnie wyczyściłem. Odtłuszczyłem. No i co? Spróbujmy uruchomić. No i spróbujmy. Przeżyjmy to razem. I mamy. Nie zrywa nam PLL. Odbiór jest, jak słychać, na dwóch odbiornikach. Także podłączę sztuczne obciążenie. Zobaczymy, czy nadaje i odbiera. No to będzie Jacek inaczej, jak będziesz pierwszy. Nie chodzi o to, żeby